Tak się wchodzi na szczyty komunistycznej władzy. Zgadza się. Skacze się po głowach komunistów. Jak po żabkach. Przenośnie i dosłownie. Dziś zabierzemy Cię na wyprawę do głowy komunizmu, a konkretnie do pomnika wybudowanego w 1978 roku na cześć bułgarsko-sowieckiej przyjaźni. Jeśli kiedykolwiek jechałeś z Warny do Złotych Piasków na wakacje, to na pewno mijałeś tę monumentalną budowę. Wysoka na 23 metry, położona na szczycie 110-metrowej góry, przedstawia z jednej strony bułgarskie dziewczęta, a z drugiej radzieckich żołnierzy. Pośrodku nich na ziemi pali się wieczny ogień. Co ciekawe, do środka pomnika da się wejść. Więc nie przedłużam, tylko wbijajmy. W ogóle udaliśmy się tutaj po to, aby Wam troszeczkę poopowiadać o Bułgarii i o tym, jak jeszcze parę lat temu, parędziesiąt lat temu Bułgaria nie była w Unii Europejskiej, była komunistyczna. Dalej są dwie flagi, tylko po prostu sojusze się zmieniają. Na samym początku Bułgarzy kolaborowali z nazistami, czyli Niemcami, i dopiero w późniejszym czasie zmienił im się front o 180 stopni ze względu na coraz silniejsze lewicowe bojówki w tym kraju. Wiadomo, tam gdzie wkroczy Armia Czerwona, nie za bardzo chce wychodzić. W 1946 przeprowadzono, można powiedzieć, że lewe wybory. Zainstalowano marionetkowy rząd. No i jak już komunizm zainstalował się w Bułgarii, to już pozostał do 1989 roku. Monumentów takich u nas nie ma, a tutaj jest ich mnóstwo. Chociażby to, czy Buzłudża, gdzie byliśmy, no już w tym momencie są w Unii Europejskiej, ale jeszcze parędziesiąt lat temu byli pod kontrolą, że tak powiem, Czerwonego Brata. Podobno tutaj grała muzyka wieczorami, to wszystko było oświetlone, wieczny płomień tutaj grał. Można powiedzieć wszystkie wiece. Wiecie, to miało być to jak każdy potężny... Wizytówka. Tak, monument właśnie sowiecki. Zobaczcie na Ukrainie na przykład tą panią z mieczem. Zobaczcie Buzłudżę. Każda z tych budowli jest tak naprawdę panująca nad miastem, w którym się znajduje. Chociażby nawet sama instalacja tego pomnika nie jest przypadkowa, bo miało być go widać z morza. I tam jest morze. Jest przeogromny. To prawda. Dobra, chodźcie, zobaczcie. Zobaczmy. Zobaczymy, czy się da wejść do środka. Każdy z żołnierzy ma czerwoną gwiazdę na swoim hełmie, zobaczcie. Jeden z nich jest pomalowany na czerwono, jak mówiłem. No i sam pomnik już jest lekko zdewastowany. Konrad nad nim przeszedł, nawet go nie zauważył. Kić, kić, kić. W ogóle wiesz, gdzieś nas ma. Wiesz, Maciek, jest fajnie. Sobie wlazł tutaj. To mały kotek jest. Właśnie. Nie wiem, czy go widać na kamerze, widać go. Jak się kota woła? Kicia. No jak, kici się kota woła. Nie wiem jak bułgarski kot. Czytałeś? On w ogóle ma nas gdzieś. Cyrylicą się go woła. Jak przeglądałem, robiłem research tego miejsca, to właśnie w tym miejscu było kiedyś wejście. Teraz jest zamurowane, może nie tyle co zamurowane, ale nie ma tam wejścia, jest krata. Ale tu już ktoś sobie poradził i już jest zrobione wejście. No i już jesteśmy. Zimno tam? Nie było to ciężkie, powiem Ci. No jest trochę chłodniej, przyjemniej. A, zobaczcie, tutaj jest jeszcze jedno. Z dołu można by powiedzieć, tylko że tutaj nie ma akurat przejścia. Jak na każdym urbexie, to i tutaj muszą być kibelki. Tutaj też kibelki. Mamy następne pomieszczenia. Jakieś śmieci same. Masakra. Chodźmy do chłopaków. No, tak z daleka robi wrażenie, jakby tak głęboko szło. Bo zobacz, nad nami są te schody, którymi wchodziliśmy. Wydaje mi się, że właśnie na samym dole było wejście, którędy mogłeś tędy tutaj też wbijać. A mi znowu się przypomina stadion dziesięciolecia i takie korytarze. Podejrzewam, cała wycieczka na dół jest bez sensu, bo te kraty chyba są zamknięte. Ale może. Myślisz, że tam było główne wejście? Myślę, że tam było główne wejście z dołu, a tam było główne wejście z góry. W ten sposób. Mhm. Czyli tam, gdzie Łukasz idzie, no zobacz, że mogłeś wejść na samą pomnik górą i na przykład podziwiać jego majestat z góry, po prostu jak wygląda. A jeśli miałeś jakiś interes czy cokolwiek, musiałeś wejść tutaj, no to albo się wchodziło tamtędy i po schodkach, albo z tamtej strony.
Rzeczywiście, to jest tego wszystko budynku. połączone, tak jakby nad nami po prostu jest teraz pomnik tam. No, nad nami są te schody, bo tutaj widać, zobacz. Tędy jak jedziemy, tu są schody. No i co? Jakieś było moje wielkie zdziwienie, jak się okazało, że nic tam nie ma. Ale ciekawość zaspokojona. Tu są schody. Jeszcze zobaczymy, co tutaj jest, co? Kolejne pomieszczenie, które jest kompletnie puste. Tu są daty, jak ktoś kto przyłóż, nie wiem co to jest 4220, ale tutaj są daty 1998. 98, 98, 60, 96. W 96 to jeszcze jakoś mogło wyglądać. Tutaj masz jeszcze NBA. Jordan. Kto? Jordan był. Tak, Jordan. Kosmiczny mecz tutaj kręci. Chodząc po tych korytarzach, przypomina mi się właśnie to, co czytaliśmy, że budowało to 27 000 wolontariuszy, to było miejsce oświetlone, monumentalne, przypominające o potędze Związku Radzieckiego. No i co? Mija 20 lat, miejsce zostało pozostawione same sobie. Jakieś było moje wielkie zdziwienie, gdy wszystkie kable są wybebeszone, tynk pozrywany, lampy porozbijane i piękne brązowe litery już dawno sprzedane na skup. Taka złośliwość rzeczy martwej, jak miejsce, które miało właśnie pokazywać potęgę Związku Radzieckiego w momencie, kiedy Związku Radzieckiego nie ma, zamienia się w kupę gruzu. No i wchodzimy na pierwsze piętro. Zobacz, że w tym pomniku... Zobaczcie, tutaj są jeszcze takie szyby. No właśnie nie ma okien w ogóle w tym pomniku. Na dole były takie małe okienka. A chyba czym wyżej, tym już mniej tego. Są tylko takie pomieszczenia i nic więcej. No takie pomieszczenie mogło być. Może agregaty do oświetlania. Tu jest jeszcze klatka. Wiecie, skoro ktoś pomalował krok na pomarańczowo, na pewno też robić na górę. No na pewno. O, tutaj są te świetliki. Tutaj pewnie było jakaś przyłącze do elektryczne sterowanie. Oświetlenie. Tu mamy jeszcze jedno piętro. W ogóle jak on jest dziwnie zbudowany, jest taki mega pokręcony. No zobaczcie, że ten pomnik w ogóle ma dosyć dziwny kształt, jak wszystkie budowle zaprojektowane przez ekipę sowiecką. Patrz, I schody do góry. tu jest napis jakiś. Tu może była główna klatka schodowa. Ale trzeba uważać. Ej, wiecie co? Jak tu jest czerwona gwiazda, to jest chyba hełm któregoś z żołnierzy. I To już są te pomniki. Te pomniki. Tak. Od wewnątrz się tutaj widać. Ale to można i wyjść pewnie normalnie, tylko tędy można wejść do środka tego, do głowy jakby, tak? Tu była gwiazda kiedyś. tak, Czerwona. Widać chyba nawet, co? Normalnie jest jakby wycięte w betonie i w środku było coś wklejone. Dobra, to Kryształ. weźmy obalać kryształ, będzie trzeba pamiętać, że ten A zobaczcie jak on jest dziwnie zbudowany. Jest tak pokręcony od środka. Naprawdę tu się można zgubić. Zamiast jednej normalnej klatki schodowej musisz szukać schodów, gdzie są. Bo tu są schody, Co? Tu są też schody na dół. a i też napis. Jeszcze dalsze jest. O, chodźcie, zobaczcie, tutaj są te okienka. Okienka i normalne wyjście, zobacz. Co tutaj masz? No i to jest jedna z rzeźb, sądzę, tylko że z drugiej strony. Od wewnątrz jakby, tak? Tutaj są te metalowe wyszkowania. To są rzeźby, myślisz? No na to wychodzi, że tutaj są... One są jeszcze doklejone do tego. No właśnie, Nie jest tak strasznie wysoko. Ale widzę, że nie jesteśmy tutaj pierwsi. Ktoś sobie tu śmietnik zrobił. A to chyba napis już jest z późniejszych lat, co? Nie, no właśnie z tych, bo zobacz, że on jest wyrzeźbiony. No właśnie, a jest po prostu graffiti zamazane. No jest. Nawet lepiej, bo na czarno widać napis. Sowieckoje Sojus, etuj z niego Mroz. Znając właśnie tę opowieść, no to
do wiecznej przyjaźni narodu bułgarsko-sowieckiego, żeby się nasze narody rozrósliły, mniej więcej. No taki jest kontekst, tak? Tutaj trochę taka mała aula, można powiedzieć. Po boczku można sobie przysiąść. Aha, i tam nie byliśmy. To wzmocnienie zrobione po prostu w taki Możliwe. sposób. To Tutaj w tutaj środku raczej na może... schodach nigdy nie siedział. No, zbrojenie może. Te schody są techniczne, a to właśnie wyżłobienie właśnie jest. Zobacz, tu już jesteśmy na ziemi. Tutaj też. Jest coś dalej? Jakieś rury i kolejne wzmocnienie. I zobaczcie, że tutaj też koniec, jedno pomieszczenie idziemy. Tak, to było Wejście. wejście kiedyś po prostu. Dobra, w sumie. A tu mogła być fontanna. To zobacz, jest wyjście, nie było nas tu. Jest? No. Dawaj kubens. O! A, no jest wyjście na górę. Kiedyś tu chyba stały kwiatki. To jest ten karantul taki rozsypany. Można powiedzieć panorama Warny. Tu widać te główki. Jeden jest czerwony. Tutaj był ten balkon. Tam dalej można wejść. Gdzie? No tam jeszcze jest wejście dalej. No jest, tylko że na górę nie wejdę, bo to już jest tam. No myślę, że da radę wejść tam na tę głowę jeszcze. Nieoficjalnie. A tutaj coś jeszcze było na tym, zobacz. Bo są obcięte palnikiem te, no. Może jakaś czerwona gwiazda albo jakieś elementy betonowe. To wygląda jak taki Nie duży billboard, który wystawał i mogło coś na nim być. Tu byśmy mieli wejście po tej desce na tych żołnierzy. Próbujemy. Może, Chcecie tam wchodzić na to? możemy spróbować. No i podział taki jak zawsze. Kaskaderzy na górę, specjaliści, piloci na dół. Jedną biorę. Drugą. Gdzie jest druga? Dobrze, żeby Kuba później przyszedł. No bo zostaniemy więźniami sowieckiego labiryntu. W sensie, że... No, ja też mam cały wyjazd te rękawiczki i ciągle ich zapominam. I co, jedymy? Tak się wchodzi na szczyty komunistycznej władzy. Zgadza się. Skacze się po głowach komunistów. Jak po żabkach. Przenośnie i dosłownie. Pojadę klasykiem tak pięknie, że ciężko to opisać. No nie? Nie dość, że komunistyczny pomnik przyjaźni bułgarsko-sowieckiej, to do tego widok na Morze Czarne. Ale trzeba by się stąd za chwilę zawijać, bo tak jak widzicie, moja koszulka dumnie pomarańczowo-czarna, nie zważywszy na przypał, Zlewasz się z kaskiem. zlewam się z kaskiem jednego z żołnierzy, zgadza się. Jakby nie było, można powiedzieć, że Kuba jest wyżej od nas. No te parę metrów. Prezes. Trzeba z powrotem do klasy robotniczej wrócić. Czyli do Kuby. No trochę tak. No. I tutaj kończy się nasza przygoda do głowy komunizmu. Troszkę poskakaliśmy im po głowach i pokazaliśmy im, jak to się robi. Jeżeli wam się podoba to co robimy, to subskrybujcie nasz kanał. Zobaczcie nasze ostatnie filmy, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!